Dzisiaj pokażę Wam Chevroleta Camaro Z28 z 99. Na początku powiedzmy sobie, czym dokładnie jest to Camaro. To jest czwarta generacja Polift. Czwórka była produkowana od 1992 do 2002, a Polift od 1998 do 2002. Co ciekawe, produkowany był tylko w Montrealu w Kanadzie i nie jest to muscle car, a pony car. Ten egzemplarz jest egzemplarzem europejskim, posiada europejski tylny zderzak, który niektórym się bardziej podoba, niektórym mniej. Mi te lampy przeciwmgielne w zderzaku i miejsce na dużą blachę akurat bardziej odpowiadają niż w amerykańcu. I nadwozie to jest coupé, ale takie nietypowe coupé, ponieważ jest to T-top. Czym jest T-top? T-top jest odmianą nadwozia Targa, tak można to wyjaśnić. Tylko że w Tardze jest ściągany cały dach, a w T-topie pozostaje jeszcze metalowy pasek na środku. No i całość trzeba schować do bagażnika. Nie ma tak dobrze. Co ciekawe, między końcem produkcji Camaro 4 a początkiem produkcji Camaro 5 jest 7 lat różnicy. Czyli między 2002 a 2009. Dlaczego? Piątka weszła po emisji pierwszego filmu z serii Transformers. Tam Camaro 5 generacji było zaprojektowane, wyprodukowane w zasadzie tylko do tego filmu i nie miało być wersją produkcyjną. Ale fani byli oburzeni tym, że właśnie tu mamy ładne Camaro 5, a klienci mają go nie dostać. I pod wpływem właśnie głosu ludu Camaro 5 weszła do sprzedaży i przedłużyła linię modelową trwającą do dnia dzisiejszego. Pod maską znajdziemy silnik LS1 o pojemności 5,7 litra, V8 oczywiście, o mocy około 300 koni i momencie obrotowym około 450 Nm. Silnik jest bardzo cofnięty. Tu jest rozpórka, a tutaj są na tej wysokości pierwsze cylindry. Pierwsze z 8. Co sprawia, że tutaj mamy bardzo dużo miejsca, gdzie nie ma nic. Tu jest akumulator, jest chłodnica, jest dolot powietrza do chłodnicy, bo zasysa od spodu, ale tak poza tym to tu jest pustka. Pustka, przestrzeń i potężny zwis. Silnik, który tu widzicie, jest największym ze wszystkich dostępnych w Camaro. Jest to LS1 o pojemności 5,7 litra. Moc około 310-320 koni. Nie wiadomo, bo jest to samochód w specyfikacji europejskiej, ale z amerykańskimi częściami. Wersja europejska była słabsza od amerykańskiej, tutaj jest słabszy niż wersja amerykańska, ale mocniejszy niż wersja europejska. Silnik można było połączyć z 4-biegowym automatem, to jest 4-biegowy automat z nadbiegiem, lub 5- lub 6-biegowym manualem. Wnętrze jest typowe jak dla samochodów z krainy myszki Miki, przynajmniej według mnie, czyli takie do bólu plastikowe. Nie mogę powiedzieć, że jest ono źle wykonane, ponieważ jest estetyczne, jest dobrze spasowane, jednak no plastik is fantastic. No, spójrzcie sami. Jeżdżąc po wybojach, bardzo mnie zaskoczyło, że Camaro, mimo tego, że to jest Amerykaniec, to jest 99 rok, jest bardzo sztywny. No, oczywiście jest plastikowy w środku, to dosyć oczywista sprawa jak na Amerykańce z tych lat, ale on jest naprawdę sztywny. Spodziewałem się, mimo tego, że to jest Camaro, spodziewałem się pontonu, który będzie płynąć przez wszelkie nierówności, a on jest jednak zwarty, jednak się trzyma, jednak jest sztywny. Oczywiście plastiki trzeszczą i są tak plastikowe. Mimo to mogę śmiało powiedzieć, że jest to bardzo przyjemny samochód, chociaż pod względem manewrowania to jest samochód zdecydowanie nie na polskie warunki, ponieważ ma on tak potężne zwisy i jest tak potężnie długi, że wykręcenie nim na osiedlowej uliczce może być tożsame z wykręceniem kontenerowcem w porcie jachtowym na Mazurach.
Mimo wszystko przy ruszaniu potężną zaletą jest od razu wyczuwalny potężny moment, który przy wejściu do samochodu i ruszeniu nim takim normalnym, jak z zwykłym samochodem, sprawia wrażenie katapultowania się do innego wymiaru. No może nie jakoś bardzo, ale czuć na plecach, że ten samochód ma te 450 N z potężnego, wolnossącego benzyniaka i czuć, jak się nimi świetnie chce odpychać. To jest samochód, który wyrywa się do jazdy. O, lekko dodałem gazu i już mnie przykleił do oparcia. Nie było to bardzo wyczuwalne, ale jednak satysfakcjonujące i nie dające się teraz wykorzystać podczas jazdy przez te płyty. A jedziemy jakieś 27-25 mil na godzinę. A nie, przepraszam, kilometrów na godzinę. Zawsze muszę spojrzeć na tą złą skalę. Ok. Wyjeżdżamy na równiutki asfalt, delikatnie, żeby nie przesadzić z gazem i troszkę depniemy. Dźwięk jest cudowny. Uwielbiam amerykańskie V8, one są takie wulgarne, takie mocarne. Przyspieszenie jest bardzo przyjemne. 6,5 sekundy do setki to na dzisiejsze standardy nie jest jakiś bardzo sportowy wynik. Co druga mocniejsza limuzyna klasy średniej ma takie osiągi. Tak samo jak prędkość maksymalna około 250. Ale tutaj jednak to, jak silnik wchodzi na obroty, jak rozwija liniowo całą moc i moment, bo właśnie jest to silnik wolnossący, więc wszystko rozwija liniowo. To jest to, czego mi brakuje we współczesnych samochodach, gdzie jest kop od turbosprężarki. Tu wszystko fajnie liniowo działa. No i teraz jedziemy 65 km na godzinę, mamy niecałe 1500 obrotów. To jest samochód, w którym na drugim biegu da się jechać 160 km na godzinę. Jest to automat oczywiście. Prędkość maksymalną, czyli te około 250 km na godzinę, można osiągnąć na trzecim biegu. Dodam też, że jest to skrzynia czterobiegowa z nadbiegiem, czyli oszukiwaną piątką. Na trasy jest to świetny samochód, plus jako ciekawostkę dodam, że mimo tego, że tu jest LS1, czyli 5.7 V8, to na trasie potrafi wciągnąć poniżej dychy. I z cyklu mieszanego, bardzo mieszanego obecnego właściciela, czyli palenie kapcia na spotach, zlotach, imprezach, jazda na trasach, jazda dla przyjemności, szybsza, wolniejsza. Spalanie z 17 000 km wyszło około 13,5 litra. Z 5.7 V8. Pragnę Wam zwrócić uwagę, że jest to wynik typowy dla na przykład 2,5 w BMW. A tu mamy potężne 5.7, które fajnie brzmi. No, jasne, warto wspomnieć, że 5.7 oprócz tego, że swoje pali, to i trzeba je ubezpieczyć. Ale warto. Nie opłaca się, ale warto. Kitku! Jaki fajny! Jeszcze powiedz, że go widać. No słuchaj, aż położył się nawet. Zrobiłaś taki kadr, żeby go było widać, tak? Tak, teraz go tylko widać. To ja poczekam. No dobra, dawaj.